Są samochody tak wybitne, są samochody tak wyjątkowe i są samochody tak rzadkie, że na samą myśl o nich czujemy dreszcz emocji i to krążący nam wokół pachwin. Ale mimo to nie decydujemy się na ich zakup. Najczęściej z dwóch powodów. Albo braku pieniędzy, albo braku odwagi. A najczęściej z obu, czyli braku i pieniędzy, i odwagi. I dzisiaj dokładnie takie wyjątkowe, rzadkie, wspaniałe auto. Ladies and gentlemen, Lotus Evora. Kwintesencja brytyjskiego, sportowego, lekkiego samochodu. Zapraszamy Was na findcar.pl, platformę, na której znajdziecie sprawdzone auta nowe i używane wyłącznie od autoryzowanych dealerów. 9 lat na karku ma ten egzemplarz, wygląda jak nowy i nadal wart jest około 400 tysięcy złotych. A przecież za 400 tysięcy złotych możecie już poszukać sobie niespełna 10-letniego Porsche 911. Więc wasz rozsądek i tabelka w Excelu podpowiadają: idź do Porsche, kup 911. Ale przecież to jest samochód absolutnie wyjątkowy i pod wieloma względami lepszy od 911, choć projektując go, Lotus poniekąd na 911 się wzorował. Ponieważ postanowiono stworzyć samochód, który będzie mieścił w krótkim nadwoziu 4 osoby, bo tutaj mamy układ miejsc 2+2 i jednocześnie będzie miał centralny silnik. Takich aut w historii powstało niewiele. 911 oczywiście nie ma centralnego silnika, tylko silnik ustawiony z tyłu. Niemniej w dzisiejszych czasach przesunięto to go bliżej tej tylnej osi i nie znajduje się już na samym końcu samochodu po to, żeby lepiej się 911 prowadziła. W przeszłości mieliśmy inne samochody 4-miejscowe z centralnym silnikiem, takie jak choćby Ferrari Dino 308 GT albo znienawidzone przez miłośników Ferrari Mondial. Natomiast Lotus Evora jest tak rzadkim samochodem, że prawie nie spotyka się go na ulicach. Możecie najczęściej zobaczyć go tylko w internecie. Na naszej platformie Findcar nie ma ani jednego. Jakbyście chcieli kupić sobie za 400 tysięcy złotych Caymana, Boxstera albo 911, to mamy u nas mnóstwo takich samochodów. Są Alpiny A110, które też można by porównać do tego samochodu. I też u nas są. Lotusa nie ma ani jednego, ale tego możecie sobie kupić. Wejdźcie w opis odcinka, tam jest link do ogłoszenia. Natomiast ten samochód kupił sobie właściciel toru Silesia Ring po to, żeby pośmigać nim po torze. I wiecie, ile razy był na tym torze? Ani razu. Dzisiaj to auto rozdziewicze tutaj w tym miejscu, czyli jeżeli chodzi o jazdę torową, i mam nadzieję, że to rozdziewiczenie nie będzie bolało. Nawet w tym celu zostały zakupione nowe opony, ponieważ poprzednie miały lat 9, a przejechały tylko, uwaga, 17 tysięcy kilometrów, ponieważ taki jest przebieg tego auta. Wygląda jak nowe i we wnętrzu nawet pachnie nowością, więc wejdźcie sobie w link do odcinka i zobaczcie ogłoszenie. Ale są rzeczy jeszcze rzadsze w przyrodzie niż Lotus Evora. Wiecie jakie? To są dywaniki do Lotusa Evory. I to takie specjalne Omevo dywaniki, innowacyjne z plastrem miodu. Zostały idealnie tutaj dopasowane, więc można sobie wrzucić i zobaczcie, nawet taką podkładkę mają celowo podpięte, żeby ona nam się nigdzie nie zaklinowała, gumowana, żeby ta pięta idealnie leżała, co w sportowym samochodzie jest niezwykle ważne. I nawet zrobili nam dywanik, uwaga, do bagażnika. I skoro już przy tym bagażniku jesteśmy, to uwaga, gdzie tu jest ten kij, który to podpiera? Tu jest taki kijek. Proszę bardzo, trzeba go wcelować tutaj. Podpiera nam na niewysokiej wysokości niestety karbonową klapę z tyłu. I teraz tak, bagażnik tutaj pełni funkcję, uwaga, piekarnika. Rozgrzewa się podczas pracy tego silnika tak bardzo, że panuje tutaj upał. Można piec ciasto, ale na szczęście dywaniki Omevo są odporne na bardzo wysokie temperatury i na bardzo niskie temperatury również, więc nic tutaj się z nim nie wydarzy. Zresztą zobaczcie, jak został uszyty, idealnie jak pasuje. Nawet tu został wyprofilowany celowo pod kątem tego, co znajduje się tutaj, a znajduje się tutaj prawdopodobnie akumulator 12V, bo nawet mamy błyskawicę. Więc jest on tutaj z tyłu. To jest ważna rzecz, którą koniecznie musicie mieć, jak macie
Evorę. Ponieważ jak tylko zostawicie lampkę w środku, to cały osprzęt elektroniczny i elektryczny tutaj jest strasznie prądożerny, więc tydzień, 2 tygodnie samochód stoi nawet z nowym akumulatorem i akumulatora już nie ma, więc zawsze po skończeniu jazdy i jak wiadomo, że auto będzie dłużej stało, trzeba podłączyć to do prostownika. Tutaj jest tak gorąco, bo jest i silnik, i układ wydechowy, który jest dosłownie parę milimetrów za tą grodzią. W pierwszych egzemplarzach, które powstawały od 2009 roku, był to silnik 3,5 litra, ale wolno ssący. Bardzo szybko zaczęto dokładać do niego kompresor, bo było po prostu mało mocy. Mało, czyli około 280 koni, a auto ze względu na ten silnik jest dosyć ciężkie jak na Lotusa, bo o ile Elise ważył 900 kg, to masa tego samochodu to już około tony 330 kg. No więc było ciężej przez ten silnik, ale postanowiono, że dołożymy w takim razie tutaj kompresor, nie turbosprężarkę, tylko kompresor z własnym chłodzeniem, napędzany paskiem i dzięki temu zaczęto uzyskiwać wyższe moce. Moce 390, 400, 410, a nawet 430 koni mechanicznych i nasza wersja to jest dokładnie Evora 410 Sport, czyli ma 410 koni mechanicznych, ale tych brytyjskich, bo jak przełożymy je na konie mechaniczne europejskie, to będzie ich 416. 3,5 litrowa jednostka Toyoty, absolutnie pancerna. Była początkowo łączona przede wszystkim ze skrzynią manualną sześciobiegową, uwaga, też z Toyoty i to z Toyoty Avensis z dieslem. Niestety te przełożenia były tak długie, że Lotus musiał ją zmodernizować, żeby skrócić te przełożenia. Potem doszedł automat i tutaj taki mamy i ten automat ma 6 przełożeń, produkują go również japońska firma Aisin i też jest stosowany w Toyocie. To, co daje nam automat, to daje nam lepsze przyspieszenie i przede wszystkim niższe koszty eksploatacji. Bo jak mamy automat, to prawdopodobnie ze względu na to, że to jest Aisin, to ani razu się nie zepsuje podczas całego cyklu eksploatacji auta i nie będziemy mieli wydatków na jego naprawy. A jak mamy manual i klęknie nam sprzęgło, to żeby to sprzęgło tutaj wymienić, trzeba wyjąć spod samochodu całą ramę pomocniczą razem z silnikiem. Cały proces trwa około 30-40 godzin i może kosztować od 15 do 25 tysięcy złotych. Więc szukajcie, jeżeli szukacie takich wersji jak ta, czyli z automatem Aisina sześciobiegowym, przy czym oczywiście Lotus zestroił ten automat po swojemu pod kątem sportowej jazdy. Nieprawdopodobnie lekka jest ta klapa silnika. To jest waga piórkowa, ona waży tyle co nic, a oczywiście dlatego, że została zrobiona z włókna węglowego. Z włókna węglowego mamy też w tym wypadku dach. Całe poszycie jest zrobione z kompozytów i to jest oczywiście dobra informacja, bo jest lżej. Zła jest taka, że jeżeli uszkodzimy przedni zderzak, no to wiadomo, że na rynku wtórnym będzie trudno taki kupić. Musimy kupić nowe. Jak płacimy za nowy, to płacimy około 15 tysięcy złotych. Tanie nie są też niestety tarcze hamulcowe, które są podwójne, które są perforowane, czyli nawiercane. I komplet kosztuje od 8 do 12 tysięcy złotych. Zamienników absolutnie nie znajdziecie. Natomiast wracając do samego nadwozia, to mówiliśmy o jego masie, czyli około 1300 kg. Wersja z automatem jest zaledwie o 12 kg cięższa od tej z manualem, więc tutaj nie ma się co zastanawiać. 12 kg to jest śniadanie dla przeciętnego użytkownika, więc ewentualnie śniadania nie zje. Fenomenem jest budowa całej struktury samochodu, ponieważ Lotus wziął specjalną aluminiową wannę z ekstrudowanego, czy jak to się tam nazywa, aluminium i wszystkie jej elementy połączył ze sobą nie za pomocą nitów, nie za pomocą spawów, tylko za pomocą specjalnej żywicy epoksydowej, którą stosuje się w lotnictwie do łączenia elementów w samolocie. Najpierw się je łączy, a potem wypala w piecu. Co nam to daje? Daje nam to przede wszystkim oszczędność na masie, ale daje nam coś jeszcze. Daje nam niesamowitą sztywność skrętną. I w przypadku Lotusa Evora ta sztywność skrętna wynosi 27 tysięcy newtonometrów na stopień. Co to oznacza? To oznacza, że jakbyśmy koniec samochodu wsadzili w imadło takie wielkie i go zacisnęli, tutaj do przedniej osi przymocowali metrowy pałąk, przyspawali i zrobili siłę nacisku 2 tony 700 na ten pałąk, to wtedy się wygnie cały samochód zaledwie o 1 stopień. Jak położymy tam tonę, 1,5, 2 tony, to nic się nie stanie. Dopiero 2 tony 700 sprawią, że on o stopień się wzdłużnie wygnie. To jest
ciężar BM-ki X7 i to takiej dopakowanej i razem z przyczepą. Więc coś nieprawdopodobnego. Lepszą skrętność ma na przykład tylko 911, bo to około 30 tysięcy newtonometrów na stopień. Bolidy Formuły 1 mają tę sztywność skrętną na poziomie 40 tysięcy newtonometrów na stopień, a wszystko to sprawia przede wszystkim, że auto zaczyna się inaczej prowadzić. Ponieważ w każdym zakręcie, na każdym wyboju, każdy samochód właśnie pracuje wzdłużnie, delikatnie się wygina, wtedy koła inaczej pracują, całe zawieszenie. Tu oczywiście zadbano też o to, żeby zawieszenie było odpowiednio lekkie, układ wydechowy, te wspomniane tarcze hamulcowe, dlatego też są takie drogie. Co jeszcze oprócz masy się liczy? Oczywiście aerodynamika i tutaj poprawiono bardzo tę aerodynamikę, bo zobaczcie, na przykład tutaj mamy wloty powietrza chłodzącego, ale tutaj mamy wyloty specjalnie zaprojektowane tak, żeby one kierowały strugę powietrza tam, w tamto miejsce. Tu też mamy, zobaczcie, karbonowe elementy. Otworzyliśmy przednią klapę i co? I przednia klapa się nie otworzyła, bo otwiera się ta część i tutaj możemy wlać sobie jedynie płyn do spryskiwaczy. Jest też płyn hamulcowy, tak jest. O, i to absolutnie wszystko. Jedna wycieraczka, żeby ograniczyć masę. Specyficzna dla Lotusa przednia szyba, ponieważ jest zaokrąglona, wyoblona po to, żebyśmy mieli lepszą aerodynamikę. Aerodynamikę też znacząco poprawia to, czyli całkowicie płaska podłoga, po to, żeby tutaj nie powodować żadnych wibracji powietrza, tylko żeby auto jechało przyklejone do drogi. No i w końcówce mamy oczywiście wloty powietrza chłodzącego tutaj, ale jednocześnie mamy też wloty tutaj, a tutaj mamy wyloty. Nie ma żadnej szyby, tylko tutaj mamy otwarte przestrzenie pomiędzy tymi żaluzjami. Stamtąd wypada nam powietrze, ale przez to widoczność do tyłu jest też fatalna. No i oczywiście ten taki może już nie ducktail, bo on jest za krótki, ale delikatnie ten taki kaczy ogon przypomina, wyprowadza nam powietrze za samochód. No i jeszcze tradycyjnie dyfuzor i układ wydechowy. I układ wydechowy to jest coś, czego musicie w tym samochodzie posłuchać, bo to jest sztuka sama w sobie. To jest coś absolutnie fenomenalnego. Mógłbym nie jeździć tym samochodem, tylko mógłbym go słuchać. Codziennie rano zamiast kawy wsiadałbym do środka, naciskał przycisk z rurą wydechową, z układem wydechowym i wszystko by się zmieniało, moje całe życie. Naprawdę, to jest coś obłędnego, żadne auto tak nie brzmi. To jest bardziej poziom bolidów Formuły 1 i to nie tych najnowszych, które są już zdławione, tylko tych sprzed kilku lat. I jak pewnie słyszeliście, na początku ten dźwięk był inny, taki trochę świszczący, a potem zamienił się w ryk, ponieważ tutaj mamy układ nie tyle z klapką, co z bypassem. Czyli w momencie, kiedy włączamy aktywny wydech, zamyka nam się klapka i dopływ spalin do końcowego tłumika jest zamknięty, obchodzimy go inną rurą i stąd to rasowe brzmienie nam się pojawia. Fenomenalne! Na jeszcze jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę, bo to jest Lotus z czasów, kiedy one powstawały jeszcze, no nie oszukujmy się, w szopie. Mała manufaktura. Robiła tylko kilkaset do kilku tysięcy samochodów rocznie, a auto jest wyjątkowo dobrze spasowane i zrobione, jak na to, że jest to tak niszowa marka. Oczywiście dzisiaj, jak sami dobrze wiecie, Lotus należy już do chińskiego koncernu Geely i gdyby nie Geely, to Lotus by umarł. Dzisiaj jest samochodem elektrycznym, mamy choćby Eletrę. Mówi się o tym, że ma znowu wrócić wersja spalinowa, zobaczymy jak będzie. Natomiast to jest tak naprawdę ostatni współczesny spalinowy Lotus, jakiego możecie kupić. Został zaprojektowany w 2009 roku, czyli 14 lat po Lotusie Elise. Aż 14 lat trzeba było czekać na nowego Lotusa i już miał tą V6, o której tutaj przed chwilą mówiliśmy, Toyoty, czyli 3,5 litra. Wcześniejsze były znacznie lżejsze. Wnętrze też nie wygląda na takie zrobione w szopie przy użyciu najprostszych materiałów i najprostszych narzędzi. Bo mamy tutaj całkiem sporo alkantarki i to z bardzo ładnymi przeszyciami. Wszystko to zrobione zostało dokładnie. Mamy karbonowe wstaweczki. Alkantarka jest tutaj przed pasażerem. Jest też tutaj wokół kierownicy. Sama kierownica również jest zrobiona z alkantary. Mała go-kartowa. 2 analogowe zegary przede mną. Czerwone pole zaczyna się dopiero od 7000 obrotów. No jedynie
ta wstawka tutaj sprzętu multimedialnego do całego wnętrza mi nie bardzo pasuje. Klimatyzacja, jak widzicie, w tym miejscu manualna, co ciekawe, nie ma automatu. Tutaj wybiera się przełożenia. Mała, ręczna dźwignia hamulca postojowego. Lusterko, absolutnie żadnego samościemniania. Zresztą po co wam ono, jak tam nic nie widzicie poza tą żaluzją z tyłu. Nic nie widzicie też na boki, bo te słupki są bardzo szerokie. Widoczność macie tylko przez boczne szyby i oczywiście przez tę przednią. Ale z drugiej strony zobaczcie, ile ja tutaj jeszcze mam miejsca nad głową. I siedzę bardzo wygodnie i ten fotel mnie fajnie otula i długie są te siedziska, więc mają idealne podparcie pod uda i bardzo dobrze trzymają tutaj uda na boki. Boczki drzwi całe zrobiono z alkantary. Nie mam tutaj żadnego podłokietnika ani z prawej, ani z lewej strony po to, żeby mnie nie ograniczały, bo po torze jeździ się tak, trzymając dwie ręce na kierownicy. Ale wykonanie tego wszystkiego, naprawdę jestem w szoku, jak o to zadbano. Szczęśliwie ten, kto zamawiał ten samochód, nie zażyczył sobie tam dodatkowych 2 miejsc, bo dzięki temu mamy miejsce na bagaże i to takie bagaże, które nie będą nam się grzały od silnika, który jest tam, bo tutaj we wnętrzu przecież mamy klimatyzację. Nawet tę część tutaj deski rozdzielczej zrobiono z przyjemnego, miękkiego materiału. Nie wiem, czy to nawet nie jest prawdziwa skóra. Bardzo ładnie uporządkowane najprostsze przyciski. Tutaj włączamy podgrzewanie foteli. Tutaj włączamy ten sportowy wydech, tutaj mamy centralny zamek i jeszcze 2 dodatkowe tryby, czyli sport albo race. Świetnie się go odpala. Kluczyk, jak widzicie, z grotem typowym dla Forda. Wkładamy do stacyjki, przekręcamy, widzimy, że świecą nam się kontrolki i nie kręcimy dalej, tylko naciskamy Engine Start. I nie to, że naciskamy raz, bo się nic nie wydarzy. Trzeba go przytrzymać i słuchajcie, jak będzie kręcił fajnie rozrusznik. Zarąbiste! Nawet jeżeli nie mamy włączonego tego bypassa w wydechu, to zobaczcie, słyszycie jak świszczy, ale jak przekroczymy 4500 obrotów, to ta klapka automatycznie się zamyka i tworzy nam się bypass wtedy i zaczyna zupełnie inaczej brzmieć od 4500 obrotów. Cudo. Cudo, nie mogę się doczekać przejażdżki tym samochodem. No powiem wam, już dawno nie czułem takich emocji przed wyjazdem tutaj na tor. Dawno, bardzo dawno. Troszkę, kurczę, mógłby być niżej ten fotel. Ciutkę, tak ze 3-4 cm i byłoby idealnie, bo teraz troszkę do pionu postawiłem to oparcie i jest no tak jak widzicie sami, z centymetr mi brakuje. I widzę to. Ale droga też na szczęście. Karoseria informuje, że wyjeżdża na tor. Nie dość, że emocje, to jeszcze trochę stresu. Samochód właściciela Silesii, kurna. Jak coś się stanie, to już w życiu na Silesię nie wjedziemy. To, co jeszcze ma wyjątkowego Evora, to hydrauliczny układ kierowniczy. Żadnej elektryki tutaj nie ma. I powiem wam, że jest tak czuły, tak doskonale działa, tak pięknie informuje o wszystkim, co robicie przednimi kołami, że nawet jakbym najechał tutaj na monetę, która leżałaby na asfalcie, to bym wiedział, czy najechałem na nią na reszkę, czy na orła. Przysięgam, to jest coś niebywałego. Zawieszenie? Też żadnych cudów, żadnych amortyzatorów dwukomorowych utwardzanych. Po prostu zrobiono tutaj delikatny negatyw, popracowano, udoskonalono wahacze i zastosowano amortyzatory Bilsteina. Więc, ale jak hamuje ten samochód. Natomiast najbardziej nieprawdopodobne jest to, jak ten samochód lekko się prowadzi. O Jezu, o Boże Przenajświętszy! I jeszcze nie włączyłem trybu sportowego, nie mówiąc o trybie track, no bo najpierw rozgrzewam. Rozgrzewam silniczek, rozgrzewam opony, rozgrzewam... I jak ona inicjuje zakręty, jak ona jest wyważona. I ja pierdykam. Powiem wam, jeżeli myślicie, że Alpina A110 się dobrze prowadzi, jeżeli myślicie, że Cayman dobrze się prowadzi, to życia nie znacie. Jezusie! Ja nie jeździłem tutaj samochodem, który by się tak prowadził. Który byłby tak lekki, tak spontaniczny. Coś niebywałego. To jest nie do opisania słowami. Oczywiście zmodyfikowano też tę skrzynię Aisina, bo na przykład dołożono jej łopateczki.
7000 i odcięcie. 180. Lekkość tego auta czuć nie tylko podczas przyspieszania, ale przede wszystkim podczas pokonywania zakrętów. I powiem wam, że ten samochód tutaj objedzie większość fur, które mają po 400-500 koni. Po 600, 700. Nieprawdopodobna lekkość. Zero podsterowności, absolutne zero podsterowności. I jeszcze przepięknie zmienia biegi. I to, co słyszycie tam z tyłu, to jest po prostu poezja, to jest muzyka dla uszu. I przy hamowaniu też czuć, jaka jest leciutka. Nic nie myszkuje. Jest stabilna. Czuć, że działa aerodynamika. Doskonale pracuje pedał hamulca. Powiem wam, że jest tak lekka i tak szybka, tak się napędza, tak wchodzi w te zakręty, że momentami autentycznie, o, zobaczcie, normalnie dupką potrafi zarzucić to nawet przy ujęciu gazu, ale tak delikatnie, tak kontrolowalnie. Widzieliście? I to nie muszę dodawać gazu, żeby chciała zarzucić tą dupką. No to jest... Przeróżnymi autami tutaj jeździłem. Furami, które kosztowały po 1,5 miliona złotych, autami, które miały po 700 koni i żaden z tych samochodów tak nie jeździł. W żadnym nie było czuć takiej lekkości. Żaden tak nie skręcał. W żadnym hamulce nie sprawiały wrażenia tak skutecznych. Absolutnie nieprawdopodobne. Wiecie, czego teraz szukam? Nie średniego zużycia paliwa. Szukam magicznego przycisku. I to jest chyba ten magiczny przycisk. Race, który trzeba przytrzymać i wówczas mamy kontrolę trakcji dezaktywowaną. I oczywiście układ stabilizacji toru jazdy. Mam wrażenie, że też delikatnie przesunięte są w osi pedały gazu i hamulca, bo żeby przyhamować, to tak nienaturalnie muszę przełożyć stopę. Ten tunel tutaj jest bardzo wąski, lewej stopy nie mam gdzie położyć, trzymam ją przy samym pedale hamulca. Już rozgrzały się opony. Do setki przyspiesza w 4,1 sekundy. Na tle samochodów współczesnych, sportowych nie jest to żadne wow, ale robi to z taką gracją, robi to przy takich dźwiękach, jak tu późno ABS się w ogóle włącza. I wiecie co? Mam takie wrażenie, że przez to, jak zostało tutaj zestrojone to zawieszenie, to śmiałym tym autem można byłoby też jeździć na co dzień. Ale powiem wam, że nie chciałbym, żeby wpadł w taką nadsterowność w którymś z zakrętów. Nie robi się już takich samochodów. Ja wiem, że A110 jest lekka. Ja wiem, że Porsche Cayman też jest stosunkowo lekki. Ale jednak przy tym samochodzie to są słonie. To są hipopotamy. Ależ on ma gripu. O, i dopiero teraz, widzicie, go zarzuca. Żadne auto tak nie jeździło po tym torze. Żadne, absolutnie żadne auto. Byłem tutaj dziesiątkami samochodów. Mocniejszych, droższych, szybszych na prostej. Żadne tak nie skręca, żadne nie daje takiego fanu, żadne nie ma takiej przyczepności, w żadnym tak nie działa zawieszenie, układ kierowniczy, żadne nie ma takiego pięknego dźwięku. To jest coś obłędnego. Naprawdę, czasami nie Excel powinien decydować o tym, jakie auto kupicie, tylko to. Serducho, a ten samochód skradł moje serce. Wart każdego eurocenta z tych 85 000 euro, które trzeba za niego zapłacić. Nie robi się już takich samochodów. Nie robi ich Lotus i nie robi ich nikt inny. Ale pytanie, czy tym w ogóle da się jeździć po drogach publicznych, nie? Mówi się, że takich prawdziwych sportowych samochodów nie prowadzi się rękoma, tylko prowadzi się tyłkiem, bo tam wszystko czuć, co dzieje się z samochodem. I o ile w większości współczesnych aut jest niestety tak, że te miękkie zawieszenia, te kilogramy masy, ta elektronika w pewien sposób zaburzają całe to czucie tyłkiem, to tutaj czujecie
wszystko. Jak się auto zachowuje w zakręcie, jak się zachowuje na prostej, kiedy ma punkt hamowania, kiedy ma, jak przyspieszacie, to czy myszkuje wam tyłem. Ten samochód tak, prowadzi się nie rękoma, prowadzi się a jednocześnie idzie za ręką i to tak ładnie idzie za ręką na tym hydraulicznym układzie kierowniczym, że coś niesamowitego. Żeby to czucie było jeszcze lepsze, to nawet rdzeń tutaj tej kierownicy zrobiono z magnezu. Natomiast no nie ukrywajmy, w takim codziennym, normalnym użytkowaniu, może nie to, że ten samochód was zamęczy, ale będzie mu brakowało pewnych atrybutów. Będzie mu brakowało choćby tego podłokietnika tutaj. No nie mam co zrobić z ręką. Cały czas muszę trzymać obie tutaj, bo ta ewentualnie może spoczywać sobie na kolanie. No fotel jest bardzo twardy, świetnie trzyma na boczki, ale jednocześnie jest twardy, chociaż no powiedzmy, że nie jest jakoś super męczący. Jest klimatyzacja, są multimedia, jako tako grają te głośniczki tutaj. No, jest chyba nawet nawigacja? Nie, nawigacji nie ma. Po co tutaj nawigacja? Jak jedziecie takim Lotusem, to jedziecie bez celu, bo samo to w sobie jest bardzo przyjemne. Ale na przykład nawet jak przyspieszacie bystrzej, to nie słychać głośno silnika. Natomiast czuć, że jest sztywny. Nie jest oczywiście totalnie niekomfortowy, to nie jest poziom Porsche GT3 RS-a, ale zdecydowanie czujecie, że te nastawy całego tutaj zawieszenia Beechsteina są w kierunku sportowego. I tak ma być. Z drugiej strony, w takim normalnym trybie jazdy, jak tu nie jest podświetlone ani sport, ani race, no to zobaczcie, dodaję mu delikatnie gazu, on przy 2500 obrotów zmienia sobie bez najmniejszego szarpnięcia przełożenie. Teraz sobie utrzymuję na 1500, jak jadę stabilnie 70 na godzinę. Jest cichutko i mogę normalnie rozmawiać i jest całkiem dobrze wyciszony od wiatru. Dopiero jak jechałem 180 tam na tej długiej, prostej, 180-190 na torze, to słyszałem gdzieś tutaj szumy powietrza, takie wyraźne, że wręcz wpadało one tutaj przez te bezramkowe szyby do środka. Ale widok w lusterkach jest obłędny i bezbłędny. Widzę te chrapy wlotu powietrza w lusterku prawym i lewym, choć same lusterka nie są zbyt finezyjne, przypominają mi te z Forda Escorta. Natomiast jak mielibyście takim samochodem dojeżdżać tylko do pracy na przykład, to nie widzę w tym najmniejszego problemu. Pytanie, po co mielibyście dojeżdżać nim do pracy? Takich samochodów nie kupuje się jako daily. Owszem, można nimi jeździć na co dzień i daje to frajdę, ale dzisiaj takie samochody już zyskują status kolekcjonerskich. Szczególnie kiedy mają 15 552 km przebiegu, szczególnie jeżeli są w stanie zachowania jak nowe i w zasadzie nie wymagają od Was żadnych inwestycji. Bo o ile na początku to auto było dosyć drogie, to jego ceny zatrzymały się właśnie w okolicach 80, 90, 100 tysięcy euro. 85 tysięcy euro za ten egzemplarz to jest naprawdę moim zdaniem bardzo dobra cena. Tylko wymaga patrzenia na samochód nie przez pryzmat Excela, tylko przez pryzmat serca. W zasadzie dostajecie pancerny silnik, pancerną skrzynię biegów. Jeżeli klocki i tarcze są nowe, tak jak tutaj, to jeszcze spokojnie przejeżdżą kilkadziesiąt tysięcy. Szybko się nie zużyją z racji tego, że samochód jest przede wszystkim lekki. Największym kosztem tak naprawdę przy eksploatacji nawet torowej będą tutaj opony i paliwo. Serwis olejowy lejecie 5W40 najlepiej i 1000-1500 zł ten serwis Was kosztuje. Sprzęgła nie trzeba robić, bo tutaj mamy automatyczną skrzynię biegów. Zawias w warunkach torowych wytrzyma setki tysięcy kilometrów. Więc powiem Wam, że jakbym miał do wyboru dzisiaj ja za te 400 jakieś Porsche albo to nawet 5 sekund bym się nie zastanawiał, bo ten samochód jest pod absolutnie każdym względem wyjątkowy. I nawet jeżeli da się nim jeździć na co dzień, bo da się, teraz to czuję, jadę przecież, a jest co dzień dzisiaj i nie krwawią mi uszy, nie mam złamanego kręgosłupa, nie bolą mnie zęby, brakuje mi po prostu paru wygód, ale wiem, że jadę czymś absolutnie wyjątkowym, nietuzinkowym, czymś, co prowadzi się jak żadne inne auto, którym do tej pory jeździłem.